Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz. Chwilę wcześniej był Paweł i mówi tylko jak będziesz włączał live'a, to nie wciśnij opuść studio przez przypadek. No i chyba opuścił studio, ale widzę, że wraca. Czy ty to zrobiłeś? Nie, to wystąpił błąd. Wystąpił błąd, jak wystartowaliśmy. Słuchajcie, dzisiaj na nowym oprogramowaniu zupełnie backupowym, więc jeżeli będą jakieś przygody, to dobrze, bo w życiu trzeba mieć przygody. Tak. Dzisiaj Mateusz, słuchajcie, w takim retro, później czeka go nagranie na sobotę, na Jaruski, a jak widzicie, no będzie ciekawie. Ciekawie, już zapraszamy, sobota na Jaruski. Co prawda Wacek troszeczkę obrażony, bo miało być wieczór z Wacławem, no ale patroni nie dopisali, na razie tylko jeden patron, no i nie wiemy, czy będzie. Prawdopodobnie będzie dopiero za tydzień. Tutaj czekamy cały czas, jeżeli byście mieli ochotę wesprzeć Wacława, no to jak najbardziej. Jezu, tak. jak ty się rozgadujesz. Wacław zbiera siły i będzie, ale może za tydzień. Zrobiliśmy Jaruskiego, który ma ponad godzinę, więc tak jakby dwa Wacławy w jednym. Taka paka jest Jaruskiego, więc spokojnie śmiechu wam nie zabraknie. Ja jakbym z lustra nadawał, tak, bo to jest nowe oprogramowanie, my się go uczymy, ja muszę zrobić mirror kamera, cyk i teraz jest już idealnie. No, nic nie zrobiłeś, wiesz o tym. No mam, już inaczej. A, już inaczej jest? Dobrze, piszcie, czy już jest inaczej. Dla mnie cały czas wyglądasz jak z lat 80., ten pan od kanapy, ale być może tutaj dorabiasz, ja nie wiem. Do rzeczy, bo dzisiaj mamy do omówienia kilka tematów. Pierwsze nasze podsumowanie miesiąca, top 3 wydarzeń i to sobie zaraz omówimy. Później mamy materiał odnośnie nowego ministra obrony w Rosji, jakie są przedstawione zadania. No i będziemy też podsumowywać z wami nasz poprzedni miesiąc, ale to nie będą pamiętniki z wakacji, tylko będziemy mówili o nowych projektach, o tym, co już miało premierę, o tym, co jeszcze przed nami. No i będziemy chcieli się dopytać was o wasze spostrzeżenia. Jak to wygląda, co możemy zrobić lepiej, co byście chcieli, każdy by chciał. No właśnie, mówię ci, że odwrotnie siedzisz, no ale nic nie słuchasz. Ja już mam tu zmienione u mnie, nie wiem, u was może jeszcze nie jest zmienione, mogę wyjść i wejść jeszcze raz, jeśli nie, chcesz. już nie wychodź nigdzie, bo jak wyjdziesz, to możesz nie wrócić, ja ciebie znam. A więc ja bym proponował, żebyś już nigdzie nie wychodził. Ostatnio jak wyszedłeś, to cię przez 3 dni nie było. Dobrze, słuchajcie, bo część pewnie mówi, dobra, tam jakieś tam pierdoły, tam Kremlinka, dawajcie o tej Rosji. No to dajemy, słuchaj. Top 3 mijającego miesiąca, najważniejsze informacje, najważniejsze, no można powiedzieć takie top of the top, jeżeli chodzi o mijający miesiąc. Ja przygotowałem swoje, ale najpierw Mateusz z Wacławem. Znaczy, mam z uzasadnieniem, czy na szybko? Jak wolisz. To szybko z uzasadnieniem. Od najmniej istotnego. Wypowiedzi chińskich oficjeli na temat gospodarki Rosji, że jest kiepsko i że najprawdopodobniej Rosja przegra wojnę. Dlaczego to wrzuciłem na listę, skoro dużo rzeczy było, wydaje się, ważnych? W Rosji nic nie jest podane, zwłaszcza jeżeli chodzi o uniwersytety państwowe, bez przyczyny. My tej przyczyny jeszcze nie znamy. Może to była gra na to, co teraz się odbywa, czyli te spotkania chińsko-rosyjskie i informacje o tym, że Chińczycy stawiają na przegraną Rosji. No to była taka wiadomość bardzo dla mnie znacząca. Numer 2, odblokowanie wsparcia dla Ukrainy przez USA po wielu miesiącach. W końcu zostało to odblokowane, w końcu pieniądze i broń płyną do Ukrainy szerszym strumieniem, więc dla mnie to była 2, a 1 to MON
audyty, zmiany, aresztowania, wszystko co się wiąże z nadchodzącą ofensywą i nadchodzącym czasem w tym konflikcie, no bo to może zaburzyć i spadną z rowerka, a może poprawią coś. Zdania są podzielone, w różnych gazetach czytam. My raczej stawiamy, że to bardziej Rosjanom utrudni niż pomoże, ale różnie w życiu. No, bywa, poczekaj, mów za siebie, bo ja tutaj troszeczkę mam inną opinię. No ale do tego jak gdyby wrócimy, to nie tak, że mam zupełnie inną, żeby nie było, natomiast ja przedstawię teraz top 3 tych moich informacji, bo się różnią. My często się różnimy z Mateuszem. Czoło błyszczy. No błyszczy tak, mi się, bo mam lampy będzie na jednorożca robił zaraz w filmie. Niestety to dopiero po 22 i większość z Was nie zobaczy, bo trzeba wykupić odpowiedni abonament, no ale chłopak sobie dorabia, trzeba tutaj to docenić. A moje, słuchajcie, top 3, no to inne. Jeżeli chodzi o to miejsce, słuchajcie, numer 3, letnia rosyjska ofensywa. Uważam, że to powinno się znaleźć, jeżeli chodzi o ostatni miesiąc. I być może ktoś zaraz powie, ale przecież tej ofensywy nie ma. Natomiast no, widzimy przygotowania, widzimy akcje tak naprawdę zaczepne, jeżeli chodzi o tutaj Charkowszczyznę. W zależności prawdopodobnie jak to będzie przebiegać, no tak będzie przebiegać ta ofensywa powiedzmy czerwcowa, czy koniec maja, początek czerwca, bo tak prawdopodobnie ta ofensywa będzie wyglądać. No jeżeli by się okazało, że tutaj żadnych sukcesów by nie było w tych akcjach zaczepnych, to być może to będzie inaczej wyglądać, tak, i być może będziemy świadkami czegoś innego, natomiast na pewno nie będziemy świadkami aż tak wielkiej ofensywy, którą Rosjanie chcieli przeprowadzić, a przynajmniej rosyjscy dowódcy, z prostej przyczyny. Minister się zmienił i można powiedzieć, że priorytety troszeczkę się zmieniły niż te, które stawiał jeszcze jakiś czas temu Szojgu. Co prawda Szojgu się zastrzega i odgraża, że się to nic nie zmieniło i że on będzie to nadal nadzorował, pomimo tego, że nie musi już tego nadzorować. Mamy taką wypowiedź. Jeżeli chodzi o tą jego nową pozycję. Mamy też wypowiedź Putina, który mówi, że w tym momencie żadnych zmian, jeżeli chodzi o sztab, nie będzie. No, natomiast ja bym obserwowałbym tą letnią rosyjską ofensywę i oczywiście bym powiązał z tym, o czym ty mówisz, czyli z tą pomocą amerykańską, bo to na pewno zmieniło wiele rosyjskich planów. Tutaj część chyba polskich ekspertów mówi, że nie, że to w sumie nie ma znaczenia. No ma znaczenie, no bo inaczej się planuje, kiedy ma się za przeciwnika armię, która jest pozbawiona pomocy największego sojusznika, a inaczej się planuje, kiedy jest sytuacja odwrotna, tak? A więc no, tutaj ja się w 100% zgadzam, że ta amerykańska pomoc to jest bardzo ważna informacja ostatniego miesiąca. Na miejscu drugim brak porozumienia odnośnie rupii. I to gdzieś chyba u nas też przebiegło w tych informacjach, a szkoda, bo to moim zdaniem jedna z ważniejszych informacji. Tutaj Rosjanie, wielkie nadzieje, kolejne, można powiedzieć, dyplomatyczne ofensywy, wizyty, spotkania, telefony, no i nic. I wszystko, że tak powiem, się nie udało. W tym momencie Rosjanie postawieni przed faktem, że muszą reinwestować swoje zamrożone rupie. Nie ma możliwości, tu wielokrotnie nas się pytaliście, czy jest możliwość, żeby to przewalutować. Nie ma możliwości. Hindusi się na to nie zgadzają. No i Rosjanie tego oczywiście nie rozumieją, natomiast widzimy, że nie mają wyboru. I to jest ciekawe, że następny ruch ma być ruch tak zwany bezwizowy pomiędzy Rosją a tutaj Indiami. No i w tym momencie wygląda, że następny rok, no to będzie, szczególnie jeżeli skończą się te wybory, zobaczymy, czy Modiemu się uda zdobyć te
2/3 do zmiany konstytucji, o tym też mówiliśmy w globalach, warto na to spojrzeć, czy też nie. Jeżeli nie, no to pewnie ta pozycja, jeżeli chodzi o ten hinduski, indyjski rząd, będzie słabsza, no niemniej w stosunku do Rosji bardzo silna. No i trzeci punkt, oczywiście chyba najwięcej poświęcimy dzisiaj temu czas poświęcimy temu, czyli masło i karabin, czyli jak dalej rządzić. No i nowy minister, nowe, można powiedzieć, rozdanie, walka z oligarchami. My dużo mówiliśmy wczoraj z Markiem na ten temat, warto sobie otworzyć, myślę, ten materiał. W ogóle temat u nas przemilczany, jeżeli chodzi o media głównego nurtu i polskich ekspertów, tak jakby, no nie wiem, znaczy, ja mam takie czasami wrażenie, że my oglądamy inny świat, tak? Czytamy inne wiadomości, bo ja czytam o tym, że to jest jakieś rozdanie, 5D, szachy, ekonomista, no i że będzie teraz ta wojna wieloletnia, ale nie ma tu jak gdyby podłoża, bo jeżeli ktoś by powiedział, ok, teraz Rosjanie jadą do Chin, żeby wynegocjować Lend-Lease i to wtedy bym się zgodził, tak? No bo to by się spinało z klamrą, ale to, że się powołuje w tym momencie człowieka, który ma przeprowadzić audyt i być może jest tymczasowym tak naprawdę tylko ministrem, bo nawet do Chin bierze się cały czas Szojgu ze względu, że Biało-Usow no nie jest nadal jeszcze wdrożony i że prawdopodobnie on ma walczyć z korupcją, przygotować jak gdyby teren pod tą nową, być może kiedyś, jeżeli dobrze pójdzie, ofensywę w stosunku właśnie do Ukrainy i do państw europejskich, no to okej, ale czegoś takiego nie słyszeliśmy od ani mediów głównego nurtu w Polsce, ani na Zachodzie, ani polskich ekspertów czy zachodnich. No ja nie wiem, być może coś ze mną jest nie tak. No i tyle. Tyle z mojej strony. Oddaję, Mateusz, tobie głos. Wyczerpałeś temat. Już koniec. Nie, słuchajcie, przede wszystkim... Ciasteczek dzisiaj nie będzie. Tak, ciasteczek nie będzie. Właśnie z tego powodu jesteśmy na innym oprogramowaniu. Wy widzicie mnie ponoć w lustrzanym odbiciu i ja tego nie widzę. Wydaje mi się, że zmienione jest i jest ok. Nie mam pojęcia, co się dzieje. Musimy chwilę posiedzieć na zastępczym, dopóki nie wrócimy na swoje. Chyba że nam się spodoba, już może się nam spodoba, wiesz, na zastępczym. Tak. I myślę, że zanim sobie coś jeszcze będziemy więcej opowiadać, to myślę, że to jest dobry czas, żeby przygotować podziękowania dla naszych widzów i patronów, którzy oglądają nas i wspierają. Te live'y comiesięczne właśnie między innymi są po to, żeby wam podziękować serdecznie. Tu jest lista naszych patronów zaktualizowana. Możecie sobie zrobić pauzę, na pewno jesteście, chyba że zaznaczyliście wsparcie anonimowe, to wtedy was schowaliśmy i was tu nie ma. Natomiast tu mamy wspierających na YouTubie, lista też można sobie zastopować, zobaczyć, czy jesteście. Listy są ściągnięte tuż przed programem, więc wszyscy powinni być. Mamy nadzieję, że są. Jeżeli nie ma, to gorąco przepraszamy, ale wydaje mi się, że jest. Dziękujemy jeszcze raz, dziękujemy, bo to dzięki wam możemy tworzyć te programy oraz nowe formaty, o których można by było powiedzieć. Teraz tak, jeżeli chodzi o tematy rosyjskie, ty powiedziałeś, że nie jest według ciebie pewna ofensywa teraz, że może będzie to przesunięte? Nie, to mnie źle zrozumiałeś. Moim zdaniem ofensywa będzie, natomiast jej przebieg będzie dostosowywany do tego, co się dzieje. Tak? Czyli w tym momencie, w zależności tak naprawdę od tego oporu lub braku oporu lub pewnych zaniechań, no bo wiemy, że są zaniechania, jeżeli chodzi o budowanie tych linii obronnych po stronie ukraińskiej,
Już teraz wspomnijmy z jakiego powodu. Odsyłamy tutaj do tych materiałów z Markiem Kozublem, bo tam o tym mówiliśmy. Natomiast no, główne uderzenie będzie w innym kierunku. No i tutaj wiesz, tu było tak, że do tej pory, jeżeli by nie było tego wsparcia amerykańskiego, to można by było liczyć, że Putin zgodziłby się na to, co duża część sztabowców, łącznie z Szojgu i z Gerasimowem, próbowali go przekonać, czyli do dużej ofensywy, jeżeli chodzi o ten front ukraiński. Natomiast no to, co widzimy, odwołanie tego ministra, zastąpienie go skarbnikiem i tym urzędnikiem, czyli Białousowem, no powoduje to, że trudno sobie jednak teraz wyobrazić taką dużą ofensywę, ale jeżeli oczywiście byłyby jakieś sukcesy w tych uderzeniach pomocniczych, no to być może Rosjanie by się zdecydowali, ale mają za mało ludzi i za mało sprzętu. No i tutaj jest takie, ja o tym mówiłem jakiś czas temu, że Rosjanie i Putin czekają na te listopadowe wybory w Stanach Zjednoczonych, mając tutaj nadzieję, że być może ta sytuacja geopolityczna jeszcze się poprawi dla nich i że tutaj Trump wygra, no i dzięki temu być może pewne rzeczy będzie można uzyskać przy stole, a niekoniecznie na froncie. Myślisz, że olimpiada i jakieś zabiegi Macrona mogłyby powodować, że wiesz, nie, może zrobimy ustępstwo na wakacje albo coś? Nie. Nie. Znaczy, jeżeli już to z przypadku, tak? No szczerze powiedziawszy, na zasadzie, że ktoś to potem wytłumaczy, że to było ustępstwo wobec Francji, na zasadzie, że była mniejsza aktywność, ale nie, bo to jest najlepszy moment akurat, wiesz. No tak, no im później, tym będzie gorzej. Za mało czasu może być, tak, no bo przyjdzie jesień, przyjdą potem deszcze, no i nie będzie, wiesz, tego momentu. No i też Ukraina będzie otrzymywać coraz więcej amunicji, coraz więcej uzbrojenia, więc skoro tak, no to jeżeli Rosjanie będą próbować robić to późnym latem, na początku jesieni, no to może się po prostu nie udać, a mogą nawet zostać w niektórych obszarach otoczeni. Tak? Też widzimy jedną rzecz. Jest zmiana, przynajmniej jeżeli chodzi o te odcinki pomocnicze. Ja tutaj nie jestem ekspertem, ale mniej więcej czytam to, co się dzieje. To Rosjanie atakują armią pieszą, bo też widzę, jak to wsparcie idzie, jeżeli widać chodzi o uzbrojenie. Straty, Rosjanie oszczędzają, tak? Tam brakuje wszystkiego w tym momencie. Ale zaraz, widziałem ostatnio kilka tych codziennych mapek z tymi wyliczeniami strat rosyjskich i tam poniżej 1000 to chyba nie schodzi, więc oszczędzają może na uzbrojeniu, ale na ludziach to na tak ludziach nie oszczędzają, tak, ale wiesz, to jest na zasadzie troszeczkę, że jak wcześniej mieliśmy tego Wagnera i on był pchany tak, no to teraz mobiki są pchane, plus te legiony cudzoziemskie, tak, ci Kubańczycy, jacyś tam z Afryki, no to oni teraz przecież w tym charkowskim to idą na czele. Okej. I to wygląda tak, że to jest troszeczkę taka piesza armia plus duże wsparcie dronowe, czyli taka, można powiedzieć, armia nowego wzoru, że tak powiem. Okej. Teraz tak. Może przejdźmy do komentarzy, bo dzisiejszy live jest po to, żebyśmy my z wami rozmawiali, więc zostawmy moje lusterko, skupmy się na innych materiałach. Tu mamy pytania od widzów odnośnie gumiś kubeczki. Kubeczki będą rozdawane, dzisiaj zrobimy kubeczka też na live'ie. W sumie mógłbyś podać pierwszy człon hasła, to może zacznijmy. Mamy zacząć, tak? Subskrypcje. Okej, subskrypcje. Słuchajcie, jeżeli chodzi o maila, no to oczywiście tu się dalej nic nie zmieniło. Konkurs kremlinki @gmail.com.
No i na koniec podamy drugi człon hasła, wtedy podam też tego maila, żeby nikt nie pomylił. No, zresztą masz, bo ja go wcześniej już dodałem. Dobra, jakieś pytania od Was? Tutaj mogę zrobić tak, żebyście widzieli bez scrollowania. Konkurs, linki, gmail.com. Wysyłacie dwie części, 2 człony, tak zwane. Pierwszy człon podaliśmy, drugi człon podamy pod koniec. A my jeszcze sobie przejdźmy do tego, chyba że chcesz odpowiadać na pytania, natomiast przejdźmy do tego głównego tematu, bo myślę, że dużo wczoraj powiedzieliśmy z Markiem na ten temat. Natomiast no chyba nie wszystkiego, ponieważ no pojawiły się też nowe informacje, które wskazują tak naprawdę, że Rosja ma problem, jeżeli chodzi o przemysł cywilny. Wczoraj wypowiadał się Putin, który mówił, że jeżeli chodzi o przemysł obronny, to jest koło zamachowe, znaczy ten wojskowy, a jeżeli chodzi o gospodarkę i są takie oczekiwania i one dla nas nie są zaskoczeniem, natomiast mogą być dla wielu, czyli żeby ten przemysł obronny i jego efektywność przełożyć na przemysł cywilny. Łącznie z tym, że Putin żąda, żeby zakłady, które produkują dla wojska, produkowały więcej dla przemysłu cywilnego. I to jest nowość, bo do tej pory była tendencja odwrotna. Czyli było żądanie takie, widzę, że Mateusz jest zaskoczony. No tak, takie wczoraj było wystąpienie, tak, no i to mniej więcej zostało. Tak, nie, w sensie staram się to sobie ułożyć w głowie w sytuacji permanentnych braków na froncie. No jak? Tak. Czyli mają robić czołgi i traktory, tak, z grubsza, dlatego że Rosja przechodzi na autarkię. I tutaj jest pomysł, szczególnie kiedy mają duże przestoje, bo było mowa o przestojach tych zakładów, żeby ten czas był lepiej spożytkowany. Tu jest bardzo dużo mowy na temat złej efektywności przemysłu tego zbrojeniowego i są duże oczekiwania w stosunku do nowego ministra, że te pieniądze, które są wydawane, bo Putin mówił wczoraj, słuchaj, prawie o 9% produktu krajowego brutto. I przypominam, my mówiliśmy 150, 160, tam 170 miliardów, co powiedział Putin, 8,7, prawie 9% produktu krajowego brutto, albo więcej w 2024 zostanie wydane na wojsko i bezpieczeństwo. No jak sobie ktoś przeliczy, no to mniej więcej wyjdą te miliardy dolarów, o których my cały czas mówiliśmy. No polscy eksperci cały czas się tam zatrzymali na tych powiedzmy 110, bo tyle było w budżecie, ja mówiłem, że już jest sporo więcej, no i Putin, że tak powiem, wczoraj potwierdził te nasze przewidywania, no i można powiedzieć, że zobacz, patrz, jeżeli chodzi o budżet wojskowy, no to ten budżet wojskowy dorównał, a prawdopodobnie przekroczy budżet Związku Sowieckiego. No okej, ale dalej. Przestoje są spowodowane w tych fabrykach, sam powiedziałeś, nieudolnym zarządzaniem, a najlepszą rzeczą, jaką można zrobić w nieudolną zarządzanie, jest wrzucenie dodatkowych obowiązków, dodatkowych zadań. No ale będą. Wiesz, my możemy, bo ty znowuż kręcimy rok, tak? No. Było stwierdzenie... W sensie wiem, że najmniej logiczne rozwiązania pojawiają się w Rosji. Natomiast dalej... że w tym momencie, kiedy oni czekają na przykład na jakieś podzespoły, to mogliby produkować coś innego. A nie zgłaszać, że czekają. Bo wiesz, dochodzi do takich sytuacji, że oni, zgłaszają, że nie mogą czegoś zrobić, bo czekają. Okej. To tak jak jak za komuny, pamiętasz? Koparki nie ma, bo pojechała na jakąś budowę i my tu wszyscy siedzimy i czekamy. Coś tam, nie? A trzeba by było, nie wiem, sadzić ziemniaki w pole obok, tak? No tak, znaczy wtedy, żeby było to bardziej efektywne, żeby nie było tak, że wiesz, że w tym momencie załoga nic nie robi, tudzież maszyny stoją i tak dalej.
Ale dalej. Jest oczekiwanie, że ta efektywność, jeżeli chodzi o produkcję krajową brutto, jeżeli chodzi o przemysł wojskowy, zostanie jak gdyby, no tak, nie wiem, zduplikowana na przemysł cywilny. Czyli z jednej strony te zakłady będą robić dla przemysłu cywilnego i też, że będzie takie pobudzenie od strony konsumpcyjnej, czyli ta konsumpcja wewnętrzna zostanie jeszcze mocniej pobudzona, tak jak ta konsumpcja wojskowa, tylko że tu innymi pewnie narzędziami, tak jak jest to w przypadku tej produkcji wojskowej. Czyli mamy tutaj te zapotrzebowanie na te czołgi, powiedzmy armaty, uzbrojenie, amunicję, no to podobnie Putin widzi, że no można to tak skopiować i podobnie zapotrzebowanie, nie wiem, tam na mieszkaniach, wiesz, chleb, coś tam. Ja pracowałem trochę na produkcji i dalej będę drążył. Produkujesz czołgi, jak tu nam powiedzieli, i nie masz luf, to produkujesz krzesła, ale oni mówią, nie mamy nóg, to produkujcie obrotowe krzesła. Chodzi o to, że jak masz linię produkcyjną, masz ludzi, którzy są wyszkoleni w czymś tam i mają ułożone na stole, mają wyjęte coś do tego, maszyny są ustawione i nagle masz stop i oni co, mają zdjąć z tych stołów, zanieść, wyjąć inne rzeczy, przestawić maszyny i produkować przez 2 dni coś, po czym znowu zdjąć to, przenieść wszystko. To jest absurd. To się nie uda. No zobaczymy, czy się nie uda. Zdaniem Andrzeja Biełusowa jako ministra obrony będzie obliczenie stosunku broni do masła. To jest ruska matematyka. Według niego, zwiększając wydatki obronne na obronę i bezpieczeństwo, rosyjskie władze wychodzą z koniecznością wypełnienia wszystkich zobowiązań społecznych wobec ludności kraju, ale ten związek między tak zwanym pistoletem a masłem powinien być ograniczony, wpisany w ogólną strategię rozwoju państwa rosyjskiego. A więc tak, z jednej strony no mamy, tak jak mówię, oczekiwanie, że zakłady te zbrojeniowe, bo wiesz, bo powstał taki, to co zresztą bardzo często przewidywaliśmy, tak, czyli spora część oligarchów, firm, no zaczęła żyć tak naprawdę z tych zleceń zbrojeniowych. No i to się nie podoba władzy, no bo w tym momencie oni widzą, że no dobra, ta część się rozwija, no ale ta część cywilna cierpi. No, ale trzeba to było oczywiste od samego początku. Przecież no i oni teraz, wiesz, nie można zjeść ciastka. Słuchaj, nie można zjeść ciastka i wyprodukować czołgu. Można mieć albo ciastko, albo czołg. Chcą, żeby te, co produkują czołgi, może też ciastka robiły i żeby wszyscy byli zadowoleni. Piekarz czołgista, no tak. Bo skoro produkcja krajowa rośnie, jeżeli chodzi o tą część zbrojeniową, no to mogła tak samo by rosnąć, jeżeli chodzi o część cywilną. Dobra. W mniemaniu Putina. Tak, i jego nowego ministra. I teraz tak, widzisz jakąś realną szansę, jak to pogodzić? Masz jakieś pomysły? Może oglądają, może coś. No to słucham. No, trzeba by tutaj patrzeć, co się będzie działo na wyjeździe. Ale... No bo chłopaki i dziewczyny pojechały. Co? No. Czekaj, bo chyba nie nadążam. Gdzie kto wyjechał? No nie pierwszy raz, nie? Na wyjeździe. Wyjeździe z fabryki? Nie. Musisz rozjaśnić. No reżim pojechał sobie na wycieczkę. A, to na tym wyjeździe, dobra. Tak. No i to będzie jedno z ważniejszych wydarzeń, jeżeli chodzi o najbliższe tygodnie. My o tym będziemy mówili więcej w niedzielę, ale reżim, no to jest taka, wiesz, taki wyjazd integracyjny ostatniej szansy. Tak. Bo oni chcą się integrować jak z tymi ktoś Chińczykami. Nie złapie pary, to tak... Oni chcą się integrować z tymi Chińczykami. Chińczycy jeszcze nie wiedzą, że będą integrowani, no ale 2 dni mają na to. I jeżeli to się teraz nie uda, no to Rosja ma problem, bo tutaj zobaczcie, kto pojechał. Tak, Szojgu, Białorusow, Putin, Diumin, Ławrow, no ci dyplomatyczni wszyscy, Deripaska,
koleje, Rostek, Rosatom, Roskosmos, wszyscy, tak? Tak. Szef Sberbanku, szef VT Banku, wiceszef akurat w Gazpromu, no prawie wszyscy co mogli, szef Nowateku, wszyscy wyjechali co tylko mogli. A więc jakby tam coś by się tak stało, ja nic nie chcę mówić, bo to są 2 samoloty, no i mogłyby nie wrócić z tych Chin. Wtedy byłoby nowe rozdanie w Rosji. Tak. Takie nowe. Ale to chyba za dużo byśmy chcieli, natomiast słuchaj, troszeczkę to były kiedyś takie bale chyba w czasach tam, wiesz, dawnych, gdzie Rosji? panny na wydaniu były, nie? I się jechało. Ja nie pamiętam, nie uczestniczyłem. Uczestniczyłeś? No nie, no za młody jestem. I wiesz, one były prezentowane tym książętom i tak dalej. I to troszeczkę tak wygląda, że taki bal został zorganizowany i pokazują no, te klejnoty koronne wszyscy Rosjanie. Co można oddać w zamian za cokolwiek z Chin. No, no tak. Bal debiutantek. No tam to debiutantek za dużo nie ma. Raczej przechodzone te debiutantki, wytarte mocno. Ale tak to wygląda troszeczkę, nie? Znaczy, no mówię, jest to taka ostatnia szansa. Jeżeli to by nie wyszło, Rosjanie przed dużym problemem. Pytanie jest, co chcą zaoferować. To znaczy, wiele jest pytań. Co chcą zaoferować? Co żądają w zamian? Bo tutaj tych żądań może być bardzo, bardzo dużo, no ale coś trzeba dać. I czy ta druga strona w ogóle jest chętna do tego tańca? Tak, bo robiła wszystko, tańczyć? Żeby pokazać. Czekaj. No. Nie idziesz, żeby ktoś zatańczył tobie lap dance'a, to ty nie tańczysz, ty siedzisz i tylko patrzysz, co oferują. Bo to troszeczkę no i na razie będą oferować. Tak. Znaczy być może to też się zakończy tak, że to będzie taki konkurs właśnie oferowania różnych swoich wdzięków. No i tutaj Xi powie, okej, zastanowimy się, rozważymy. Na chłodno. Na chłodno, tak? To jest też tak, że tak naprawdę jak się spotkamy w niedzielę z Łukaszem, to jeszcze wam powiemy, co może tam się działo i co kto mógł zaoferować, ale być może decyzji po tej stronie chińskiej nie będzie, bo to jest początek, wydaje się, też takich negocjacji. Co Rosjanie zaoferują, ale wiesz, to nie są też tak, że to są te negocjacje, zwróć uwagę, że one trwają od dzisiaj, bo te negocjacje trwają od dłuższego czasu, no przecież był Ławrow, no i nic nie wynegocjował, tak? A więc no byli ci mniejsi i no nic się do tej pory nie wydarzyło, szczególnie przez te ostatnie 2 miesiące, a zobacz, co Chińczycy zrobili, no przykręcili tą śrubę i myślę, że dlatego, że przykręcili, no to wszyscy pojechali. Ja myślę, być może że jakby nie przykręcili, grom negocjacyjną już były te artykuły w chińskiej prasie, chińskich ekspertów, że oni już są straceni, że nie ma co w nich inwestować. To jest idealne przygotowanie sobie gruntu pod negocjacje. No oczywiście, nie, no bo mówisz, nie, no już Rosja jest przegrana, już tak naprawdę, oficjalnie to jesteśmy sojusznikami, ale nieoficjalnie, no to no trzeba się pogodzić tutaj, że tak naprawdę przegrała ten konflikt. No i co w tym momencie Rosjanie? No Rosjanie, kiedy to słyszą, widzą, no a nie mają, że tak powiem, dużego pola, jeżeli chodzi o sojuszników, no bo mogą jeszcze pojechać sobie do Korei Północnej i do Teheranu, natomiast no to jednak wiesz, 2 kraje, które cierpią od sankcji, tak samo jak Rosja, jak nie bardziej. No i co? I mogą sobie teraz pojechać do Chin. No i przy takiej prasie, no wiedząc, że no są na takiej straconej pozycji, misji straceńczej, no to próbują oferować wszystko, co mogą. Tak? No bo mamy właśnie Nabiulinę, mamy cały rząd, mamy cały reżim, mamy wszystkich oligarchów, no jeszcze czegoś takiego to nie widzieliśmy.
A jeszcze wcześniej mamy taki trochę, można powiedzieć, ukłon jednak też w stronę Chin, bo my tylko tak sobie patrzymy, tak ten Zachód, nie, że to zmiana tego Białorusowa, no to jest tylko zmiana w stosunku do Zachodu i to takie szachy, jeszcze co tam nam przekonują, szachy 5D, ale to jest może, zobacz, zmiana pod też Chiny. Kiedy mówi się, zobaczcie, no tego szaleńca tam, ten co tam rozpętał tą wojnę, to go bierzemy, co prawda, nie, ale my chcemy rozmawiać na temat pokoju, na temat zakończenia tego konfliktu, na temat współpracy i tak dalej, ale pomóżcie nam wyjść z tego z twarzą, nie? Zakończyć ten konflikt. Tak? Okay. Na naszych warunkach i na waszych warunkach, tak? Bo pamiętajmy, że Chiny nie są zainteresowane, żeby Zachód wygrał w tym konflikcie, tylko żeby Rosja wygrała, być może nie zbyt wzmocniona, ale żeby tutaj pozycja Chin wzrosła. No i być może te zmiany również temu mogą służyć. Czy Chinom zależy w tym momencie na jakimkolwiek rozstrzygnięciu pozytywnym dla Rosji? Jeżeli trwa Rosja w tym konflikcie, to oni mogą coraz więcej odbierać Rosji w tym momencie, a jeszcze jest co. Nie, ja się tu akurat nie zgadzam. Nie, uważam, że Chinom zależy na tym, że Rosja ten konflikt zakończyła sukcesem. Okej. No i dobra. Żeby również była zagrożeniem dla Europy. To dla Chin jest i Stanów Zjednoczonych, to dla Chin jest pozytywne. Co nie oznacza, że ma to blokować, żeby to było też zrozumiane, handel z Europą czy handel ze Stanami Zjednoczonymi. Tu chodzi o to, żeby jak gdyby była taka sytuacja, że ten konflikt nie jest rozwiązany. Europa w tym momencie musi gdzieś tam poświęcać temu czas, nie może iść na następny konflikt i, że tak powiem, wojnę handlową z Chinami, tak, bo nie będzie to korzystne, bo to są następne problemy, bo musi rozwiązać ten problem z Rosją. Najlepiej oczywiście wikłając się w jakieś dyplomatyczne tutaj rozgrywki. Okej. Jutro powiemy o tym więcej. I ustępstwa wobec Rosji. W porannym cepie, natomiast już Putin praktycznie oddał przemysł samochodowy Chińczykom. Już tam dał zielone światło i pochwalił, i że konkurencyjne jest, i że jest fajnie. Co jeszcze myślisz w najbliższych miesiącach Rosja odda walkowerem na tych negocjacjach? Co za panny na wydanie mają jeszcze? No, zawsze jest dużo, tak? Mamy tą jakąś współpracę wojskową, współpracę w zakresie tej broni nuklearnej. No zawsze pewnie będzie, znajdziemy, no tutaj będą eksperci, którzy będą w stanie na to wskazać. Zmianę też podejścia Rosji do inwestycji chińskich w Rosji. No i zmianę tego podejścia, czyli, no bo znaczy tu cały czas jest ten problem z tym podejściem, chociaż teraz być może się zmienia, czyli podejście w stylu my, Rosja, wielki hegemon, Chiny, kraj Azji, tak? Znaczy, no, rosnący partner, no ale my jesteśmy silniejsi, tak? Bo my jesteśmy silniejsi militarnie, no co okazuje się już nieprawdą. Gospodarczo wiedzą, natomiast no, brak tego ukłonu w stosunku do Chin, chociaż no teraz, no patrząc, że aż tyle osób pojechało, no. Jest pokłonem nie, ale ustępstwem i przyznaniem rozumiemy swoją pozycję. I teraz pytanie, jak Chiny dalej będą chciały to rozgrywać, tak? Czy na zasadzie albo Chiny też robiły dużo, że nie wyprowadzały często Rosji z błędu. Czyli mówiły, no tak, jesteście tutaj no to taka... silni, jesteście mocarstwem, tak, czerwony dywan. A tu jest tak. Autobus, proszę. I wpychali troszeczkę pod ten autobus. No mieli w tym interes. Słuchaj, tutaj widziałem pytanie, chyba Filipa, bo zaczął panowie prezesi, aż mnie tu
budownictwa infrastruktury na Ukrainie i próbą obsadzenia przez Jermaka jego ludźmi. Korupcja zeżre kraj. Słuchaj, Filip, zrobiliśmy o tym materiał z Markiem Kozublem. Właśnie tam było o Jermaku. Jeżeli nie widziałeś, no to odsyłam. No nie ukrywamy, że akurat i zarówno Marek, jak i ja nie jesteśmy zwolennikami tutaj Jermaka. Uważamy, że to jest osoba, której delikatnie woda sodowa uderzyła mocno do głowy. Nie jesteśmy chyba też, znaczy mogę powiedzieć za siebie, nie chcę za Marka też mówić, ja nie jestem zwolennikiem obecnego prezydenta Ukrainy. Ale co nie oznacza, że jest jakikolwiek wybór, bo w tym momencie nie ma możliwości wybrania innego, więc jest tak jak jest. Tak. Witold, być może przehandlują kawałek Syberii. Ja myślę, że teraz takie zdobycze terytorialne dla Chin, czy one są potrzebne? To wiecie, w tym momencie tak, to już nie jest... Nie, to ja się też nie zgadzam. Oczywiście, że były potrzebne, bo mamy jeżeli by się udało odzyskać zagrabione przez Rosję ziemie chińskie, to na tej fali Ale to słuchaj, jaki by był odzew społeczeństwa w Rosji? Wydaje mi się, że Chińczycy też sobie zdają z tego sprawę. Ale to niekoniecznie musi być tak przeprowadzane, nie? Tak? No właśnie. Że wiesz, tak, bo to mogą być koncesje. Że mapę, zmieniamy mapy, to wydaje mi się, że teraz, nie. Natomiast koncesje, tak jak Alaskę, miasta tak, prywatne... sprzedaliśmy za tam, nie wiem... 100 miliardów dolarów, to sprzedaliśmy jakąś tam część Mandżurii. No nie. To mogą być koncesje różnego rodzaju gospodarcze, jakieś pozwolenia na to, żeby trochę tak jak w Stanach Zjednoczonych, tak, gdzie mieliśmy te koncesje, tak, na te, wiesz, futra, nie futra, no i to tak to się zaczęło tak naprawdę i tu może być podobnie na wydobycie, na przejmowanie, na udział, na zakup ziemi na przykład, tudzież jak nie chcemy na zakup, może być na przykład na dzierżawę na 100-200 lat i tak dalej, i tak dalej. No możemy sobie to wyobrażać w różny sposób, że nawet wiesz co, ludzie to tego nie zauważą, nie? Albo zostanie to tak powiedziane, że to jeszcze właśnie mi chodziło wyjdzie jako, o to, że sukces Rosji. Tak, chodziło mi o to, że map raczej nie, ale wszystko, co jest w środku, wszystko, na czym warto zarobić, tak. Bo to tak, wiesz, po prostu koncesje, firmy, udziały, to tak wystarczy na przykład taka jedna rzecz, żeby Rosja zgodziła się na to, że można zatrudniać obcokrajowców, na przykład z Chin, bez jakichś dodatkowych, jakieś porozumienie, bez dodatkowych pozwoleń, zezwoleń, no i nagle się okaże, że wiesz, na tym Dalekim Wschodzie masz 10 milionów Chińczyków i 3 dobre którzy pracują, miasta. Nie? Tak. Oni tylko pracują, tak, nie? Mają jakieś tam zezwolenie na pobyt, normalnie wszystko na legalu, nie? No ale tylko takie przyzwolenie, nie? I to już by mogło zupełnie zmienić ten Daleki Wschód, tak? No bo w tym momencie trzeba powiedzieć, że Chińczycy są niemile widziani i nie ma, to jest jakiś mit, tak, zasiedlanie tej Syberii czy Dalekiego Wschodu, tak? Zarówno miejscowe władze, jak i te władze federalne, no bardzo wrogo odnoszą się do tej mniejszości chińskiej. Okej. Całe tu mamy drewno z lasów, no z Syberii, no pewnie jakieś koncesje, dobre kontrakty, właśnie o coś takiego chodzi, że nie mapka, tylko właśnie jakieś dobre deale. Po co? Tak, no ale z tym przejmowaniem na przykład tego wydobycia drewna też jest problem, tak, bo Chińczycy od dłuższego czasu próbują to robić i no nie idzie to tak jak, że tak powiem, w innych krajach, nawet ASEANu, tak. Czy nie wygląda wam to na koniec Putina, ale w sensie co? Zmiany w MON-ie, do Chin lot, jego cera, o co chodzi konkretnie? Bo to no, ciężko odpowiedzieć, a może można odpowiedzieć, że... Sprawdzałeś wczoraj wieczorem, jaką miał cerę? Tak, ziemnistą. Nie, no chodzi o to, że nie jesteśmy jasnowidzami, koniec władzy, tak, no ale z powodu czego? Na razie tam się na koniec władzy nie zapowiada. Został wybrany, zaprzysiężony, zmienia sobie ministrów. Co to znaczy koniec? Nie? No, czy się na mydle poślizgnie, czy go ktoś odciągnie od tej władzy?
Ciężko zweryfikować. Niestety. Jeżeli mówicie na przykład, czy to jest ostatnia prosta, czyli te zmiany na przykład w MON-ie, no mamy pewne takie podobieństwa tutaj do malarza, to wielokrotnie mówiliśmy, ale no jak to z podobieństwami, no może się nie sprawdzić, nie? No bo tak, mamy tutaj... Nie szukamy tu nitkami, nie łączymy tych kropek, że to już teraz nie, bardziej... Znaczy to w Jaruskim robimy, to zapraszamy, bo tam możecie się właśnie takie... Będziemy wróżyć i prognozować. Natomiast czy ktoś mu podpowie, tak, żeby wkurzyć zbyt wiele osób silnorękich, oligarchów i tak dalej? Tak, no może. To prawda, no w tym momencie no idzie rozgrywka. My mówiliśmy wczoraj z Markiem, tak, że być może będzie rozgrywka oligarchowie kontra właśnie Putin, Djumin, Patruszew, tak, no to ten teraz trzygłowy smok, bo oni teraz będą gdzieś tam tą władzę dzielić i zarządzać w trójkę, no bo oni będą teraz bardzo blisko niego. Gdzieś padało pytanie, ale to chyba... ale to jest walka też, wiesz, że nie trzygłowy, no to walka ze służbami, z wojskiem, tak, no bo to wszystko będzie pod kontrolą reżimu, tak, nawet ten biedny Białorusow, tak, który został wystawiony i który musi dbać jednak o zdrowie i życie, jak sam zresztą zapowiedział, że może mu się coś złego przytrafić, no to ma kryszę Putina, ma kryszę Patruszewa, no bo on jest tym skarbnikiem, tak, w tym momencie tego przemysłu obronnego. Tyle, no. Tutaj pan Kleks mówi, że mamy tą tablicę korkową z aferami, że te sznureczki można by było rozciągać. Może kiedyś. Jeszcze nie mamy tyle informacji. My staramy się mówić o tych tematach ekonomicznych i podawać codziennie te informacje wam. Jak dobrze wiecie, już od wielu miesięcy staramy się tonować hurra i jakieś, że bardzo źle i że bardzo dobrze, tylko pokazywać wam te różne elementy. Kierunek jest taki, że gospodarczo Rosja się osuwa, ale kto ile pożyje, kto ile wytrzyma, no ciężko. No, znaczy sam Putin tak wczoraj stwierdził, że o ile przemysł zbrojeniowy to tak, jest jakiś progres w stosunku do tego, co było przed konfliktem, no to ten przemysł cywilny go teraz martwi mocno, nie? Że tego masła nie będzie. No jajek nie było, teraz kurczaków nie było. On chyba nie wierzy w Rostat, no bo my mówiliśmy ostatnio kurczaki 38% wzrostu rok do roku według hodowców kurczaków, a według Ministerstwa Rolnictwa spadek o prawie 6% ceny. Więc chyba jest z tymi hodowcami kurczaków jakoś chyba bardziej ufa niż swojemu junior Patruszewowi, tak? Nie, no po prostu też sobie zdaję sprawę, że to jest fikcja, tak, co oni wyczyniają, no i trochę też go to niepokoi, że w którymś momencie mogą się pojawić jakieś napięcia socjalne, no bo ta lodówka rozjeżdża się z telewizorem i to dosyć mocno, o tym często mówimy. Tu Filip kontynuuje swój wątek, że oglądał ten materiał, tylko obstawia czarny scenariusz, jakby przez korupcję Ukraina padła szybciej. Nie sądzę. Bo jak Białorusow zręcznie użyje i naoliwi te tryby, a w Ukrainie ktoś sypie piach w te tryby, rozumiem, Filip, o to chodzi ci. Ja myślę, że w Ukrainie mają też kontrolę zewnętrzną mocną w tym momencie chyba, co, Paweł? I to nie jest tak, że są w pełni samodzielni i że mogą robić całkowicie wszystko. To jest troszeczkę chyba tak jak z nami w Unii Europejskiej, że co prawda jest gorzej, no bo Blinken może sobie, przyjeżdżać niezapowiedzianie, może pewne rzeczy mówić, narzucać, no jednak tutaj ani za obecnej władzy, ani poprzedniej w Polsce takich rzeczy nie było. No jednak tak, no można oczywiście powiedzieć, że to jakieś kwestie bezpieczeństwa, no ale widzimy, że też Ukraińcy byli zaskoczeni trochę wizytą. To taka była... Znaczy pewnie zostali poinformowani w ostatnim momencie, tak, to nie tak, że tak przyjechał i oni nie wiedzieli, tak, natomiast no Amerykanie, można powiedzieć, Ukrainę uważają za swoją w tym momencie strefę wpływów, no i chcą też, a może być jeszcze gorzej, bo jeżeli Trump dojdzie, no to on będzie uważał, że to przecież on zainwestował tam pieniądze, to one się muszą zwrócić.
Przecież Amerykanie tyle zainwestowali, no to teraz Ukraińcy muszą się wykazać. A więc, a tu jest trochę inna sytuacja. W Rosji jest inna sytuacja, na Ukrainie jest inna sytuacja i ani tu myślę, że korupcja nie zaniknie, Białorusowi nie uda się naoliwić tej maszyny, tak samo na Ukrainie nie uda się wytępić zupełnie tej korupcji. Natomiast w obu przypadkach będą próby i tu akurat uważam, że Ukraińcy mają większe szanse. Okay. Dlaczego? No, dlatego, że taką sytuację przecież też mieliśmy w Polsce czy w krajach byłego Związku Sowieckiego, tak, no przecież te kraje no też wchodziły, tam ta korupcja, układy i te powiązania były tak samo silne, a jednak w tym momencie, no możemy oczywiście narzekać na wiele rzeczy, no ale nie mamy sytuacji takiej jak w Rosji czy na Ukrainie, jeżeli chodzi o korupcję. Tu pan Kleks bardzo dobrze zauważył, że jedna osoba nie uratuje Rosjan i nie zmieni ich nawyków, złodziejstwa, łapówkarstwa i byle jakości. Dodatkowo, jeżeli sposobem na zarządzanie ma być w przestoje wrzucanie innej produkcji, to moim zdaniem to absolutnie nie ma szans. Ja wiem, nie, no wiesz, teraz będzie w ogóle problem, jeżeli 3 prace naraz. Chodzi o produkcję, bo będą duże oczekiwania, a ty będziesz po prostu zastanawiał się, jak to wykazać. Żeby zadowolić te wszystkie oczekiwania. Czyli tak, że produkujesz te armaty, produkujesz to masło i że wszystkie kwity za poprzedni okres się zgadzają. Tak. Się zgadzają. Ta sama osoba musi zrobić. I ta sama osoba musi to wszystko ogarnąć. Nie? Ja chciałbym tylko zaznaczyć, że jednym z największych problemów w rosyjskiej gospodarce jest brak menadżerów średniego szczebla. I to na nich... już też. No i wyższego też, no ale to na menadżerach średniego szczebla spoczywa obowiązek, wiesz, jeżeli masz przestawić produkcję z produktu A na produkt B, to ty to mówisz temu majstrowi, temu kierownikowi i to jest na jego głowie. Jeżeli on miał już problemy wcześniej, albo jeżeli brakowało tego menadżera wcześniej i był zastąpiony kimś z łapanki, no to jak mu dorzucisz drugi produkt, to jest moim zdaniem, no tak jak pracowałem kiedyś na produkcji, mówiłem wam, byłem kierownikiem produkcji i to brzmi jak przepis na katastrofę. Dobra, słuchaj, przejdźmy do następnej rzeczy, bo tutaj kolega Woldek Kempes zapowiedział nasz sobotni materiał, czyli ja Ruskiego, że sztuczna inteligencja Rosji pomoże. Tak. I my się pochyliliśmy nad tym tematem. Na tematem sztucznej inteligencji i rozszerzonej inteligencji w Rosji. Bo na zawężonej się pochylamy często. Tak, mamy dobre informacje, dlatego zapraszamy na Jaruski. Zobaczycie, jak tutaj do tego podchodzą Rosjanie oraz my. Więc tak, już teraz zapraszamy. Wciąż kierownikiem fabryki krzeseł. I czapek, i krasnali. Bo ja jestem we własnej rozszerzonej rzeczywistości, a w niej jestem kierownikiem wielu fabryk. Tak, jeżeli chodzi o AI, myślę, że warto będzie obejrzeć. Tak, jeżeli wam się krasnale podobały, to tak. Dobrze, teraz może wiesz co, przejdźmy do tego, co było na kanale, bo to też chcieliśmy zrobić takie podsumowanie. I zapytać was o zdanie. Więc jeżeli teraz, słuchajcie, interesowały was te rzeczy dotyczące Rosji, to my powoli przechodzimy na tematy takie typowo kremlinkowe, czyli co w ostatnim miesiącu się pojawiło na kanale i co być może w przyszłości się pojawi. Ja mogę od najnowszych rzeczy, czyli short od naszej moderatorki Litki. Litka też, jak wiecie, jest naszą moderatorką, pozdrawiamy serdecznie. Nagrała pierwszego shorta, nagrała też już kilka innych, ale muszę je jeszcze obrobić. Będzie, mam nadzieję, robiła takie poradniki, jak zasubskrybować kanał i tak dalej. Mam nadzieję, że dla tych ludzi, którym to brakowało, to będzie to pomocna dłoń. O, uśmiecha się, tak, więc jej praca jest, no tu proszę bardzo, więc jest doceniona. Mamy też nowe formaty.
Pierwszy format, który uruchomiliśmy, to był CEP Ukraina z Markiem Kozublem, gdzie poświęcamy godzinkę w tygodniu na tematy związane z gospodarką i polityką Ukrainy. Były już 2 odcinki, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to odsyłamy, gdyż wydaje nam się, że tak jak CEP Chiny, CEP Ukraina jest ważne, aby rozumieć wiele różnych kontekstów, które się składają na cały obraz. Dajcie nam znać teraz w komentarzach, co sądzicie o tych odcinkach. Paweł, jakie są twoje spostrzeżenia? Może. Zaskoczyłem cię pytaniem. Nie. Jeżeli chodzi o CEP Ukraina, od dłuższego czasu rozmawialiśmy z Markiem, żeby uruchomić. Pomysł jest taki, żeby mniej wojskowo, a bardziej holistycznie spojrzeć na naszego sąsiada. No też nie ukrywam, że to był też pomysł związany z tym, żeby zrobić też ten CEP, czyli ten przegląd informacji, jeżeli chodzi o Niemcy, czyli chcielibyśmy powoli tworzyć materiały, które nie tylko, zresztą to widzicie od jakiegoś czasu, nie tylko poświęcone są Rosji, bo w sumie jak zaczynałem kanał tworzyć, to zapowiadałem, że to będzie kanał bardziej ekonomiczny, natomiast w którymś momencie nas mocno zboczyło na Rosję. Powstał z Mateuszem wtedy Jaruski, tak, powstał też pomysł na te informacje ekonomiczne z Rosji. No i to jest w tym momencie taki, można powiedzieć, ten główny nurt informacyjny. Natomiast chcielibyśmy to dopełniać informacjami przede wszystkim z Chin, z Niemiec, z Ukrainy. No i cały czas myślimy o Stanach Zjednoczonych. Jeżeli macie, bo my cały czas szukamy, tak, niestety na razie nieskutecznie, osobę ze Stanów Zjednoczonych, to która by chciała się tutaj takiego wyzwania podjąć, no to oczywiście zapraszamy, bo te osoby, które do tej pory gdzieś tam typowaliśmy, no nie spełniają naszych oczekiwań, no dlatego cały czas szukamy, szczególnie, że myślimy, że ten temat amerykański jest ciekawy, ważny, no i chcielibyśmy go rozwijać. Oprócz tego mamy cały czas te środy z Markiem Meissnerem, czyli mamy Marka Kozubla. W tym momencie Marek Kozubel nie ma swojego jeszcze. Jeżeli chcecie, to piszcie też, jeżeli jesteście fanami tego programu, bo być może ktoś jest. Piszcie odnośnie progu na Patronite, ja do tego też trochę nawiążę, bo Marek Meissner ma oczywiście swój próg, tak, i lupa Marka cieszy się cały czas niesłabnącą popularnością, jeżeli chodzi o te środy. No i takie są jak gdyby zamierzenia, żeby te środy były poświęcone właśnie gospodarce tej rosyjskiej, ale okiem Marka Meissnera, natomiast wtorek poświęcony Ukrainie, gospodarce ukraińskiej, ale nie tylko, bo chcemy, żeby tam były też tematy społeczne, tematy polityczne, natomiast mniej tych tematów militarnych. To znaczy, jeżeli coś będzie takiego bardzo, bardzo, bardzo ważnego, no to wtedy pewnie trudno nie od da tego się inaczej. uciec. Ale nie chcemy, że tak nie wiem, tam na północ Wołczańska, no to teraz tam co tam oni przedszkole Rosjanie zajęli, tam ci wyparli, tak nie wiem, tylu i tylu zginęło. No czegoś takiego nie chcemy, takich raportów z frontu, bo wydaje nam się, że jest dużo i z naszego punktu widzenia no to nie jest to, co chcielibyśmy w przyszłości robić, no bo kiedyś też ten konflikt się skończy. Natomiast nasz sąsiad, Ukraina, mamy nadzieję, że niepodległy pozostanie. No i tutaj to, co teraz robimy, gdzieś zaprocentuje w przyszłości. Dlatego też zachęcamy do tego, żeby, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli macie taką ochotę, do wspierania tych naszych formatów, po to są te progi zrobione, że każdy może sobie wybrać. Tutaj też jakiś czas temu padło pytanie, czemu namawiamy, czy czemu w ogóle zachęcamy do tego, żeby nas wspierać na Patronite.
to ja pokrótce odpowiem. W momencie, kiedy startowałem ten program, no to ten program był typowo hobbystyczny, tak? Ja chciałem robić coś tam o Rosji, bo mi brakowało informacji do swoich inwestycji, no i pomyślałem, że się podzielę. W momencie, kiedy startujemy szczególnie kolejne materiały, jeżeli chodzi o Marka Meissnera, czy drugiego Marka, jeżeli chodzi o Ukrainę, jeżeli chodzi o Niemcy, jeżeli chodzi o Chiny, to my musimy prowadzącym po prostu wynagrodzić to. No, u nas jest tak, że te osoby pracują i za swoją wykonaną pracę otrzymują odpowiednią gratyfikację. No i stąd cały czas jest prośba do tego, żeby wspierać, bo w momencie, kiedy jest to wsparcie, no to te kanały, znaczy te materiały są tworzone. W momencie, kiedy to wsparcie jest niższe, no to my mamy oczywiście ten core rosyjski, natomiast no mniejsze możliwości, jeżeli chodzi o wspieranie tych naszych twórców, no bo w sumie to są też twórcy. Oni, pamiętajcie, no przygotowanie takich Chin, czy takich Niemiec, czy nawet tego Ukrainy, no to są godziny, tak, przeszukiwania w sieci. No inaczej się tego nie da zrobić, tak? No to jest nie tylko czas poświęcony na nagranie, no ale czas ten wcześniejszy na przygotowywanie, tak? I jeżeli byłoby tak, że tylko ja bym samotnie na przykład to robił, to pewnie bym nikogo o nic nie prosił, bo do niczego byłoby mi to niepotrzebne. Natomiast w momencie, kiedy są inni prowadzący, no to my musimy to traktować jako projekt taki typowo biznesowy, tak. Ja mam tu pytanie do Pawła BW. Czy ty mówisz o Rafale Michalskim? Bo ja widziałem, kiedyś wystąpił u Mateusza na Podróży bez paszportu. Ja go obserwuję, tak, ma ciekawe spostrzeżenia. Daj znać, czy mówisz o Rafale Michalskim. Jakby co? Piszecie też o innych formatach, takich jak CEP Indie. Wszystko fajnie, tylko zwróćcie uwagę, że no fajnie by było, jakby każdy albo z tych kanałów miał odpowiednią liczbę widzów, tak? Czyli kilkadziesiąt tysięcy lub też jakieś wsparcie ze strony patronów. W momencie, kiedy tego nie ma, no to możemy oczywiście odpalać CEP Indie, CEP Wietnam, tylko ktoś to musi prowadzić. Dlaczego ma to prowadzić? Bo są 3 osoby, tak, które są tym zainteresowane. No jak jest dużo osób, no to pewnie ma to sens, no bo można to pokryć z reklam. Natomiast jeżeli to ma być niszowe, no to musi być jakieś dodatkowe wsparcie, no bo w jakiś sposób musimy z tymi prowadzącymi się tutaj porozumieć, tak? No to jest też tak, że ktoś do nas przychodzi i mówi, mam pomysł, mówimy ok, natomiast no to trzeba jakoś też do tego podejść w sposób taki całościowy. To też jeżeli sytuacja wygląda tak, że nie będzie w przyszłości, na przykład Marek Meissner wam się znudzi albo CEP Ukraina, nie będziecie chcieli oglądać, no to też my nie będziemy utrzymywać tego programu nie wiadomo jak długo, no bo program jest dla was. Jeżeli chcemy sobie dowiedzieć się czegoś o Ukrainie na przykład, to zadzwonimy do Marka i on nam opowie. Nie musimy tego kręcić. Natomiast jeżeli będzie zainteresowanie, no to będziemy. Tak samo z Chinami. Jest zainteresowanie, widać, że stali widzowie czekają na Łukasza co niedzielę, że to się przyjęło. No i jest to kontynuowane i tak to będzie wyglądało z każdym z programów, po prostu. Dla nas jest istotne... Będzie zainteresowanie, to będziemy starali się kontynuować, no chyba, że coś się wysypie poza takiego, wiecie, typowo w kwestii widzów, nie? Bo czasem... Tak, bo często piszecie, że kanał super prowadzący, natomiast my musimy też, no bo przekazujemy, tak, no zresztą prowadzący też to czytają, przekazujemy te pozytywne informacje, natomiast też jest istotne to wsparcie tego kanału, dlatego, bo to też jest informacja dla widzów, tak, no bo widzimy, ile osób wspiera na przykład poranny CEP, nie? I widzimy, że bardzo dużo. Natomiast widzimy też, ile wspiera te informacje związane z Chinami czy z Markiem. No i tu cały czas liczymy na was, że jeżeli lubicie Marka Meissnera, to wspierajcie Marka Meissnera, tak? My w tym momencie, dla nas jest to też sygnał. Tak, jeżeli widzimy, że tak, że Marka Meissnera wspiera, nie wiem, tam kilkanaście, w tym momencie jest chyba 12 osób,
a te poranne programy wspiera kilkaset. Zdajemy sobie sprawę, że to od jakiegoś czasu trwa. Natomiast jest to dla nas sygnał. Jeżeli wprowadzamy też nowy kanał, tak, czy nawet te wieczory z Wacławem, widzimy, że w tym momencie jest jeden patron, no to też się zastanawiamy, czy być może... I obejrzało się połowę tego, co Jaruski. Mimo, że to jest praktycznie ten sam humor, słuchajcie, mimo, że to jest ten sam humor, a jednak połowę mniej widzów. Więc też jest to dla nas informacja, tak? Ta informacja, jak mocno wspieracie dany kanał, no w jakiś tam sposób pokazuje, że wam zależy, tak? No bo oczywiście można tam pisać, lubię i jest super, tak? Natomiast jeżeli my widzimy, że dany kanał jest przez większą liczbę patronów wspierany, no to widzimy, że pewnie on ma większe to grono tych takich zagorzałych fanów. Tu mam od pani Małgorzaty, która chyba się podirytowała. Czy wy panowie się znacie na Indiach, Chinach, Brazylii, RPA? Może zróbcie program eksploatacji Saturn. Pani Małgorzato, gdybyśmy się znali na Chinach, to byśmy zrobili sami Chiny. Nie poprosilibyśmy jednego z najlepszych ekspertów od Chin w Polsce, Łukasza Kobierskiego. Gdybyśmy się znali na Ukrainie, to zrobilibyśmy sami program o Ukrainie, ale zaprosiliśmy jednego z najlepszych ekspertów w Polsce dotyczących Ukrainy. I te programy, nie wiem, czy pani miała okazję je obejrzeć, są na takiej zasadzie, że to oni mówią, a my pytamy. My jesteśmy współprowadzącymi, ale bardziej na zasadzie widza i do powiedzenia sobie coś z kątu, nie wiem, rosyjskiego czy z kątu ekonomicznego na to, co oni mówią. Nie podejmujemy się żadnego programu, w którym byśmy nie mieli osoby, która się na tym po prostu zna. Tyle. Tak, no my tak jedyną rzeczą, na której gdzieś tam się wydaje, że może trochę się znamy, no to jest ta ekonomia i ta Rosja. Rosja jest w przypadku ekonomia gdzieś tam z wcześniejszych tych doświadczeń. Natomiast zwróćcie uwagę, tak, jeżeli uruchamiamy jakieś, nie wiem, CEP Ukraina, bierzemy nowego prowadzącego, jeżeli Chiny, nowy prowadzący, jeżeli chodzi o Niemcy, nowy prowadzący. Nie uruchamiamy programu w stylu CEP RPA i tam mówimy, no byłem ostatnio w RPA. Teraz będziemy mówić coś tam. Fajnie tak. I coś tam, nie, bo byłem na wycieczce. No nie, no staramy się, żeby to było wiarygodne, żeby te informacje też dla was były akceptowalne. Dlatego tak ciężko jest znaleźć na przykład kogoś o USA, gdyż sami nie jesteśmy w stanie, nie czujemy się na siłach, żeby o tym prowadzić samodzielnie, a takich ekspertów ekonomiczno-politycznych od USA naprawdę w Polsce nie ma aż tak dużo, jakby się mogło wydawać. Tu piszecie, że były problemy, tu piszcie, Adamus pisze, jaki problem, jeżeli chodzi o wejście w ten wieczór z Wacławem, bo to naturalne jest, że tam on był dosyć późno i to jest też taki pomysł, który będziemy chcieli realizować, jeżeli chodzi o weekendy, no bo chcielibyśmy, żeby te weekendy z Kremlinką były dłuższe. To jest pomysł, o którym dyskutowaliśmy podczas naszego wyjazdu, gdzie chcielibyśmy, żeby i zarówno soboty, jeżeli będzie taka możliwość, jak i również niedzielę, były blokami takimi tematycznymi, gdzie będą różne programy, tak? Bo do tej pory przyzwyczailiście się, że Jaruski będzie w sobotę, kiedyś był, wtorkowy to był program, no ale to pamiętają ci najstarsi widzowie. Natomiast no teraz jest sobotni, no i tu był też pomysł, żeby pojawiały się też materiały, które niekoniecznie dotyczą Rosji, a gdzieś są w naszym zainteresowaniu, no i tutaj Wacław mocno prosił o taki program, no i stąd pomysł na ten wieczór z Wacławem. Natomiast jeżeli chodzi o niedzielę, do tej pory był top 10, co jakiś czas w sobotę lub w niedzielę był Rosja Dziki Wschód, program, który był pierwszym chyba programem, jeżeli chodzi tak nie nazywał, ale tak. On się trochę może na samym początku inaczej nazywał, bo były takie tematyczne, natomiast to były takie nudne moje monologi, które wydawały mi się nudne, natomiast no, część osób jakoś to polubiła.
Przez długi czas tego nie było, to będzie pewnie w niedzielę wracać, ale będzie wracać w zmienionej formie, tak jak prawdopodobnie będzie wracać albo będzie się pojawiać top 10. Jest też pomysł na zmianę tego top 10, jeżeli chodzi o przyszłe odcinki. W mojej opinii ten format gdzieś się powoli wyczerpuje. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o pewnie czerwiec. Chcielibyśmy dołączać naszych prowadzących, żeby również się pojawiali w niedzielę, tak żeby to był taki blok tematyczny, żeby tam był też Marek Meissner, Marek Kozubel, właśnie Ola, żeby się pojawiła, być może Łukasz, znaczy nie wiem jak Mateusz, bo Mateusz najczęściej w weekendy odpoczywa, ale może coś nagramy wcześniej, tak żeby to było kilka godzin w tą niedzielę, które dla Was przygotujemy. Ja wiem, że zaraz powiecie, że to jest dużo i że macie ten ograniczony czas, natomiast no pamiętajcie, tutaj nie ma obowiązku oglądać wszystkiego, co przygotowujemy. Chcielibyśmy też, żeby to były takie bloki i żeby te formaty no co jakiś czas też odświeżać, żeby one się nie wycierały, żeby to było też takie atrakcyjne dla widzów. No i gdzieś jakiś jest zamysł, żeby jeżeli chodzi o ten blok niedzielny, pojawiały się pytania, prawdopodobnie pojawi się taki program, pytania do ekspertów, czy pytania do naszych prowadzących, gdzie będą odpowiadać na Wasze pytania. Chcielibyśmy też zwiększyć tą interakcję, jeżeli macie jakieś pomysły, jak można zwiększyć, jak chcielibyście uczestniczyć w naszych materiałach, w naszych programach, piszcie, tak, no bo takim naturalnym jest oczywiście to, żebyśmy publikowali różnego rodzaju odpowiedzi, różnego rodzaju pytania, też komentowali to, co się dzieje, szczególnie w weekendy. W weekendy chciałbym, żeby to był, bo o ile te codzienne, no to mamy te wiadomości plus czasami jakiś komentarz, chociaż ostatnio tych komentarzy, zwróćcie uwagę, będzie coraz mniej, bo wtorek CEP Ukraina, środa Lupa Meissnera, czwartek jeszcze jest do zagospodarowania, ale piątek to już możemy zapowiedzieć CEP Niemcy, a więc zostają tak naprawdę tylko 2 dni na komentarz. I jeżeli chodzi o te komentary, no chcielibyśmy, żeby to było głównie właśnie jeszcze poniedziałek, czwartek i ta niedziela, tak, żeby tam się pojawiały różnego rodzaju podsumowania tygodnia, zobaczymy też z jakimi gośćmi. Chcielibyśmy, żeby top 10 to rotowało, żeby tam się pojawiali też nowi prowadzący, bo do tej pory przyzwyczailiśmy się, że to jestem najczęściej ja. Od tego w ogóle się zaczęło, że to był, to nie wszyscy też pamiętają, Top 10 to był program na samym początku pisany, podsumowanie jeszcze przed YouTube'em tego, co się dzieje w Rosji. Potem dołączyłem tutaj do YouTube'a i razem też z Maćkiem Lisowskim to robiliśmy, natomiast no, ja chciałbym, żeby to powoli ewoluowało w bardziej taki jakiś interaktywny, ciekawszy materiał. Tu pani Lila zwróciła uwagę na ważną rzecz i to jest coś, o czym rozmawialiśmy kilkukrotnie z Pawłem, no i z Markiem. U Marka pojawiają się niektóre tematy, które my omówiliśmy w trakcie tygodnia. I teraz tak, słuchajcie, Marka ogląda średnio 40 000 ludzi. Nasz poranny CEP średnio 20 000 ludzi. Oznacza 5. to, no dobrze, 20-25. Oznacza to, i nie każdy ogląda każdy odcinek, oznacza to, że wiele osób wchodzi tylko na Marka. I jeżeli coś jest ważne, jeżeli Marek ma ten kontekst jeszcze inny, coś do powiedzenia, to ciężko wtedy podjąć decyzję, czy powinien to powtórzyć i dopowiedzieć, to co jeszcze zasłyszał w Telegramie albo dodatkowe opinie, czy wystarczy CEP na przykład poranny z wtorku albo z poniedziałku. To jest takie, co jest lepsze, o ile on nie mówi wszystkiego jota w jotę u nas, a powtórzy jakąś wiadomość i rozbuduje, to wydaje mi się, że to nie jest złe rozwiązanie ze względu na to, że on ma też inny punkt widzenia i inne źródła informacji niż my. I można z tego sobie też raz, że dopowiedzieć, a dwa spojrzeć na to troszeczkę z innej strony. Tak mamy czasem z chińskim ekonomicznym przeglądem, że Łukasz poda jakąś informację, ale z chińskiej perspektywy i my wtedy z tej rosyjskiej jesteśmy w stanie sobie to omówić
Dobrym przykładem też było spotkanie z Aleksandrem Olechem, gdzie jedną informację Łukasz opowiadał z chińskiej perspektywy, a Aleksander z francuskiej. I niby ta sama wiadomość z dwóch różnych perspektyw dawała zupełnie inny obraz. Czy mogę odpowiedzieć na pytanie Gumiśka? Ja nie widziałem pytanie Gumiśka. To Gumisiek musisz jeszcze raz zapisać. Czy to sok z gumi sklep jagód? Spanie, łapkę kliknij. To chyba nie o to chodzi. Aha. A, tu rozdam trochę subów, to algorytm lubi. Tak. Więc... pytacie o to, co właśnie, to może też jak możecie pomagać, bo część osób pyta, jak mogę pomóc. Jak możecie pomóc nam, jeżeli ktoś, jest tak kilka aspektów. Pierwszy, zawsze możecie się odezwać do nas, jeżeli macie jakiś taki materiał, chcecie się podzielić. Powstało dzięki temu kilka ciekawych materiałów z ciekawymi prowadzącymi. Porozmawiajmy. Też powstała strefa ekspertów, którą chcemy rozbudowywać, czyli żeby był zasób pewien ekspertów takich kremlinkowych, tak, powiedzmy od Tomka po Wojtka Jakubika, tak, żebyśmy mogli tworzyć tutaj materiały ciekawe dla Was. To jest pierwsza możliwość, czyli piszecie, mówicie, że macie coś ciekawego, piszecie, tylko przedstawcie, tak, no bo jak napiszecie cześć, mam coś ciekawego, chciałbym wystąpić, no to my nie wiemy, tak, więc fajnie by było, żebyście jeszcze coś opisali, o czym chcecie rozmawiać. No jeżeli tutaj jest akceptacja, głównie Mateusz akceptuje najczęściej, no to wtedy tak. Następna możliwość pomocy, no to jest oczywiście, jeżeli macie też taką chęć zareklamowania się, czy chcecie tutaj jakiś taki mecenat, tak, jeżeli chodzi o waszą firmę, no to też istnieje taka możliwość. Jakiś czas temu robiliśmy różnego typu takie akcje. Na to mamy mało czasu niestety przy tworzeniu kontentu. Nie jest to dla nas priorytetem, ale istnieje taka możliwość. Następna, no to jest ta oczywista, o czym często mówimy, czyli wsparcie na Patronite. Mamy w tym momencie Patronite, Buy Coffee oraz wspieranie na YouTubie. I to od razu taka różnica, bo często nas się pytacie, gdzie wolimy, jak wolimy, jeżeli chodzi o wspieranie kanału. My wolimy zawsze na Patronite. Jeżeli macie taką możliwość, tam istnieje możliwość za pomocą i PayPala, i karty, i Blika, a więc możecie sobie wybrać. Pytacie się też często na temat, czy można nas wspierać za pomocą przelewu. No i my odpowiadamy, że nie. I odpowiadamy dlaczego. Dlatego, że jeżeli to jest przez Patronite, to mamy te rzeczy księgowo, finansowo, prawne opanowane. Jeżeli to ma być jakieś wsparcie bezpośrednio mnie czy Mateusza, to tak do końca nie jest. Podobnie jest, jeżeli chodzi o Buy Coffee, tak? Natomiast no preferowany, no i oczywiście YouTube'a, tam też istnieje możliwość, przy czym no jeżeli chodzi o YouTube'a, to takie dwie informacje. My wolimy z jednej strony przez Patronite, natomiast jeżeli podczas odcinka wspieracie nas na YouTubie, to dla nas nie jest o tyle to istotne, jeżeli chodzi o samo wsparcie, bo to oczywiście jest miłe, natomiast algorytm YouTube'a bardzo lubi wspieranie kanału. I w tym momencie, wspierając nas na YouTubie, powodujecie to, że ten materiał rozchodzi się do większej ilości osób. I tu jak gdyby nie chcę podawać, ile złotych to jest ile tysięcy dodatkowych wyświetleń, ale to mniej więcej tak działa. Czyli jeżeli tutaj Gumisiek, czy Red, czy Rewan, czy tak jak ostatnio Darek, tak, wysyłacie tutaj nawet to wsparcie dla innych, to algorytm to odbiera, że to jest świetny materiał i ten materiał jest wspierany przez inne osoby ze społeczności i trzeba rozpowszechniać, no bo dzięki temu algorytm stwierdza, że może będzie następne wsparcie, a więc warto tutaj wysyłać i rozsyłać. I to tak mniej więcej działa. A więc nas cieszy i zarówno to wsparcie, jak i to wsparcie, chociaż jeżeli popatrzymy oczywiście finansowo, no to na tym Patronite to się bardziej przekłada, jeżeli chodzi o monetaryzację.
Teraz tak, Lila napisała, że odcinki o ropie były super. My z Tomkiem pisaliśmy tuż przed naszym urlopem, że musimy coś zrobić i się wysypało Dobra. tematycznie, Przechodzimy do ale takich wracamy. trudniejszych Ale pytań. czekaj, ja jestem w trakcie odpowiedzi. Ty, człowieku. Więc z Tomkiem wydaje mi się, że w najbliższym czasie uda nam się spiknąć i nagrać kolejny odcinek. A jeżeli chodzi o kolej, to ja wczoraj nagrałem. Będzie najprawdopodobniej w poniedziałek. Więc jak najbardziej już teraz zapraszam, bo tam jest jeszcze wiele wątków nieporuszonych i będziemy poruszać też ciekawy wątek, jak bardzo napsuć humorów Rosjanom, niszcząc im troszeczkę możliwości w największym porcie bałtyckim. Więc już teraz zapraszam. A teraz ty mówiłeś jakieś cięższe. Co z kolacjami? Cięższe, takie proste pytanie. Co z kolacjami czwartkowymi? Kolacji czwartkowych nie będzie. O tym wielokrotnie mówiliśmy. Kolacje czwartkowe były razem z Maćkiem. Z Maćkiem się umawialiśmy na to, żeby co tydzień, potem co 2 tygodnie te kolacje były. W tym momencie Maciek, z tego co rozmawiałem i z tego co cały czas widzimy, buduje własny kanał, rozbudowuje to. Nie ma czasu na te kolacje w tym momencie, jeżeli chodzi o wspólne. My kilka razy prosiliśmy, pytaliśmy się, czy będą, ponieważ jak gdyby ta strona zapraszania gości była po stronie tutaj Maćka, na ten moment nie ma tej kontynuacji. Jeżeli Maciek zgłosi się do nas i powie, że chciałby, to jesteśmy oczywiście otwarci na jakieś wspólne działania, natomiast pewnie będą różnego rodzaju tutaj aktywności, jeżeli chodzi o weekendy z naszymi prowadzącymi, bo jeżeli chodzi o naszych prowadzących, to jest nam łatwiej, tak, bo mamy kontakt, możemy tutaj porozmawiać, natomiast jeżeli chodzi o gości, których nie znamy, to trudno jest nam ich zapraszać, skoro ich nie znamy na przykład, tak? Natomiast będą też wywiady, przy czym cały czas to dla nas w odróżnieniu od innych kanałów to nie jest główne zajęcie, to znaczy nasz kanał nie jest kanałem, który robi wywiady z ekspertami i zaprasza dzisiaj gościa od geopolityki, jutro od ekonomii, a potem od sił specjalnych, a potem od budowy bazy na Księżycu, nie? To tego mamy mało i jeżeli już, to tak jak już mamy ten dział, porozmawiajmy. Najczęściej nasi widzowie, ewentualnie osoby, z którymi współpracujemy albo na stałe, albo tak mniej na stałe, tak jak z Wojtkiem Jakubikiem i to się będzie raz w miesiącu ukazywać na przykład. Tak, bo tak naprawdę jak się obserwuje te wywiady, to często jest tak, że te najbardziej znane głowy idą z programu do programu i mówią to samo. Cały czas to samo. To my naprawdę wolimy porozmawiać z wami, tak jak mieliśmy właśnie te wywiady z pilotem, z kimś, kto się zna na wydobyciu ropy, z kimś od kolejnictwa, z kimś od IT. Wiecie, ludzie, którzy zjedli zęby na danym temacie, to znacznie ciekawsze jest, mimo że twarz może mniej znana, takie mamy podejście do tego. Schabińska może wykupi, nie wiem czy wykupi. Nie znamy pani. Nie znamy. Więc się nie wypowiadamy. Tutaj dziękujemy osobom, które wspierają kanał, tak, pan Kleks, Gumisiek, dzięki. Tak jak mówię, to umożliwia, że ten materiał się obejrzy po prostu dla większej ilości ludzi, bo będzie proponowany przez YouTube'a. To jest przede wszystkim ta zaleta właśnie tego wspierania na YouTubie. Nie chcecie Bartosiaka na Kremlince. My nie możemy obiecać, że kogoś nie zaprosimy. Na razie ostatnio był na Patronajcie i tam chyba moment nawet coś tam widziałem, tak samo był Piotrek Zychowicz, rozmawialiśmy, natomiast my nigdy nie deklarujemy, że kogoś zaprosimy czy nie zaprosimy, jesteśmy otwarci. Są osoby, których pewnie nie zaprosimy, jeżeli one reprezentują jakąś taką propagandę,
szczególnie rosyjską, tak? No to trudno wyobrazić, że będziemy przeprowadzać wywiad, tak, już nie chcę podawać nazwisk, żeby ich nie promować, tak, z osobami, które są narzędziem tym takim propagandowym. Natomiast osoby, które uważamy, że są gdzieś neutralne, ale być może ich poglądy diametralnie różnią się od naszych, no to pewnie będziemy zapraszać, tak? No tutaj widzieliście, tak, były osoby, które były zapraszane i chyba już dosyć, znaczy osoby, które długo nas oglądają, wiedzą, że z tymi poglądami na pewno my się nie identyfikujemy, tak? Natomiast też nie jest, bo zawsze warto dyskutować. Jeżeli to jest dyskusja z osobami jakimiś właśnie rozsądnymi, które nie są właśnie w tej propagandzie, no to wtedy można, bo można być może kogoś przekonać, tak? Natomiast no inaczej to nie. Okej. Czy macie jeszcze jakieś pytania do nas? No ludzie piszą, że Szojgu ma trochę wolnego czasu. Próbować możemy. Czy doktor Napierała wróci? Czy doktor Napierała wróci? Tak. Nie wiem, może wróci. Może wróci. Na razie nie planowałem żadnego wywiadu z Piotrem. Piotr, widziałem, że ostatnio jakąś krucjatę prowadził. Jak skończy tą krucjatę, no to wtedy będzie jakiś temat. Ogólnie w przypadku Piotra jest tak, że nie identyfikujemy się z jego poglądami, natomiast są obszary, w których cenimy jego wiedzę. Tak może powiedzmy. No i chyba tak by to należało ocenić. Nie identyfikujemy się natomiast z jego krucjatami przeciwko innym osobom i tego nie popieramy. Która to seria kubeczków? 3. jest obecnie, powoli się kończy, będę musiał opracować nową, więc będzie wtedy 4. Natomiast jest jeszcze ta żółta, w tym momencie leci ta chińska, więc tak. Tu pytanie o Wieczysława Zarudzkiego. Znaczy ja kojarzę, bo oglądałem na YouTubie. Tak. Takich planów nie mieliśmy. Jeżeli chodzi o Jaruski, jest naszym, można powiedzieć, niszowym programem. I to od razu, słuchajcie, taka uwaga. I na tym się mocno zastanawiamy i pewnie pojawi się ankieta, czy jeżeli chodzi o Jaruskiego i wieczór z Wacławem, który jeżeli zdobędzie, czyli Wacław w końcu zdobędzie jakąś popularność, czy by nie przenieść na osobny kanał, tak? Dlatego, że brzmi to dziwnie, być może właśnie teraz dla was, ale wiele osób wchodzi na ten kanał i pisze ciągle te same komentarze, że oni się spodziewali czegoś innego. Że spodziewali się my naprawdę nie wiemy, jak to zatytułować. Już teraz na każdym początku próbujemy zniechęcić, tak? Żeby dalej nie oglądać, że ze szwagrem, że się nie rozkręci, ale i tak ze szwagrem oglądają. Znaczy, być może to jest jakaś rzeczywistość rozszerzona, natomiast no słuchajcie, jeżeli sobota, wieczór to nie są poważne programy. Jeżeli nas słuchacie i teraz, nie wiem, pierwszy raz jesteście i chcielibyście zobaczyć jakieś analizy ekonomiczne, to nie zaglądajcie w sobotę wieczór. Dlatego myślimy o tym, żeby to przenieść na osobny kanał, no bo wtedy nie będzie problemu, no bo nie będzie gdzie zajrzeć, a osoby, które będą znały adres, no to wejdą, tak? No tylko właśnie zrobimy ankietę, czy chcecie, czy nie, bo my cały czas mamy takie rozdwojenie trochę jaźni. Z jednej strony dla nas są ważne te rzeczy informacyjne, tak? No te cepy codzienne, ranne, no to jest jak gdyby ten taki core, można powiedzieć, naszej działalności, a z drugiej strony no wielką frajdę sprawia nam Jaruski, no i ostatnio też wieczór z Wacławem, tak jak widzieliście, trochę radości nam przyniósł, natomiast my cały czas nie wiemy, jak to jest popularne, bo my tego nie widzimy ani na Patronite,
ani nie widzimy też, jeżeli jest chodzi mała, zagorzała grupa fanów, tak, ale też on jest duszony, taka... słuchajcie, bo wydaje się, że on jest duszony troszkę przez te poważne programy. No i jest duszony przez te dislike'i, no bo ktoś wchodzi i klika łapkę w dół, no bo on przecież ze szwagrem tutaj miała być ta analiza, a jej nie ma i widzimy to, bo widzimy, że jest dużo łapek w dół w stosunku na przykład, nie wiem, do takiego porannego cepa, tak, gdzie mamy tam 99, czasami 9, tak, jest jedna łapka w dół, a 1500 czy 2000 w górę, nie? A wchodzimy na Jaruskiego i się okazuje, że 100 osób tego nie lubi. No i my się zastanawiamy, no, co oni tu robili, nie? Ale i to nie jest tak, że już ten Jaruski jest przecież od roku prawie, że no, może trochę 8 miesięcy, no. Tak. Tych filmów jest bardzo dużo. I nie mówimy o zabraniu, tylko ewentualnie o daniu mu osobnego kanału. Jest Kremlinka i mogłoby być Jaruski jako osobny kanał, bo wtedy osoby, które chcą się pośmiać i trafią na Jaruskiego, zobaczą, że na stronie jest tego Jaruskiego więcej i mogą zasubskrybować, a tak jak wejdą, zobaczą Jaruskiego jednego, potem zobaczą dużo jakiejś analizy, wywiady i one w sumie nie wiedzą, czemu to tu ma miejsce i dlaczego mają subskrybować. No pomijam też takie komentarze i takie nawet maile piszecie, żeby przestać robić tego, bo są na przykład maile do nas, przestańcie robić tego Jaruskiego, że tak powiem, robicie z siebie debili i coś tam. Bardzo chętnie to robimy. Dobry rada, dziękujemy. Natomiast pytacie się, w których momentach ludzie się orientują, o co chodzi w Jaruski. Bardzo często po obejrzeniu całości. Pod koniec. To jest najlepsze, tak? Oglądają do końca, bo skąd wiemy? No bo tam niektóre rzeczy są opisywane, które są na końcu, więc muszą obejrzeć chyba do końca, nie? Więc chyba że przewijają cały czas, więc nie wiem. Tak. I tu jeszcze wcześniej chyba specyficzny rodzaj humoru, ale nie rozdrabniajcie się. Tu chyba jeszcze... Tu pisze Anna, że lubi, jak robimy z siebie debili. My też lubimy. I to ja też czasem nawet nie umiem inaczej. Więc... Ogólnie tego kanału, żeby nie mieć tego kija. Tak. No i żeby to było mniej poważne, bo my tak słuchaliśmy bardzo często też tak, no innych tutaj ekspertów, tak, od tutaj drabin, od pomostów, dużo w ogóle takich jakichś właśnie takich tych drewnianych. No i stwierdziliśmy, że fajnie by było zrobić taki program na samym początku, tak, no, który miałby to opisywać inaczej, no a że mówiliśmy o Rosji, no to jak gdyby wyszło, że o Rosji będzie. I stąd też pomysł, tak. Na początku to się nazywało inaczej, tak, tego w TV wam nie powiedzą. Oj, tak. No normalny dzień, no. Ja nie byłem zwolennikiem tych łoniaków od razu, to pomysł tutaj, że tak powiem, przeforsował Mateusz. Nie? Monty Python też nie jest dla wszystkich, dokładnie. Więc jak najbardziej. Słuchajcie, gdzieś jeszcze miałem jedno pytanie takie ważne. Było, żeby wciągnąć Marka i Łukasza do Jaruskiej. Możemy kiedyś spróbować, bo to czemu nie? Jako eksperyment. Możemy próbować, ale to musicie też sobie jedną rzecz zdawać sprawę. My to ciągle powtarzamy i ciągle wydaje mi się, że nam nie wierzycie. Jaruski i Wieczór z Wacławem to są materiały, na które poświęcamy dużą część tygodnia. Tak. I to nawet dzisiaj skończyłeś montaż. Ja dzisiaj miałem w ciągu dnia 40 minut przerwy między porankiem a teraz live'em. Tak, to cały czas nagrania albo montażu. Ponad 3 godziny montażu, ileś podejść, ile wyszukiwania tych informacji, dyskusji, czy coś zostawić, czy coś wyciąć. To naprawdę jest bardzo wymagający format. My szanujemy po tym formacie wszystkich stand-upowców. Doceniamy, jak ciężka to jest praca, tak, żeby coś było
bo to nawet nie chodzi o to, żeby było śmieszne czasami, żeby było poruszające i żeby dawało rozrywkę ludziom. Bo przygotować, z naszego punktu widzenia, przygotować wiadomości jest o wiele łatwiej. One mogą być gorsze, lepsze, tak, jakiś news. Przygotujemy, omówimy, trochę możemy się pośmiać czasami, trochę ironii, ale żeby od początku do końca to miało taki format satyryczny, no to jest dla nas wyzwanie. Tu mam ważne pytanie od Krzysztofa. Czy te same osoby dostają kubeczki danej serii? Chodzi o to, że szybkość wysyłania maila, pewnie chodziło Ci o to, zależy od serwera i pingów. Tak, wygląda to następująco, bo dawno tego nie tłumaczyliśmy. Jeżeli ktoś wygrał kubeczek z danej serii, to on już nie może brać udziału w losowaniu tego kubeczka. Zazwyczaj zgłoszeń dziennie jest na początku około 20-30, pod koniec zgłaszających się osób jest już naprawdę sporo mniej. Więc jeżeli ktoś jest konsekwentny i ogląda i wysyła, możecie się wypowiedzieć na czacie, ile razy musieliście trafiać, ale bardzo często osoby były druga, trzecia, pierwsza. Pojawiało się w ten sposób. Nie zniechęcajcie się. Na razie nie mamy pomysłu, jak to inaczej zorganizować. Dzisiaj jest losowanie o godzinie 17, właściwie zaraz będzie 19. Wybierzemy, podamy drugi człon hasła i osoby, które po południu przyszły z pracy, a nie oglądają poranków, też będą miały możliwość. Daliśmy możliwość też co jakiś czas o 21, że o 21, która pierwsza spłynie, ta wygra. Nie ma idealnego sposobu, jak to rozstrzygać, przynajmniej na ten moment nie wpadliśmy. Natomiast jeżeli ktoś wygrał w danej serii, to on już nie może wygrać ponownie kubeczka i wiele ludzi tych. W sumie ci, co najczęściej biorą udział w konkursach, to chyba każda wygrała, lub większość. Jeżeli ktoś tam nie trafił, to przepraszam, a próbuję bardzo często, ale z tych, bo ja kontroluję te maile i widzę, że po prostu lista się wykrusza i trafiają. Pytania korupcyjne, wiecie do kogo kierować, tak? Nie, były próby. Były próby przekupstwa. Były, no ale nie. Słuchajcie, dziękuję, że podczas live'u nas wspieracie, nie tylko na YouTubie, ale widzę, że też na Patronite i na Buy Coffee. Wielkie podziękowania tutaj dla poszczególnych osób. My te osoby będziemy wymieniać, tak, w najbliższym tutaj programie. Natomiast powoli będziemy pewnie przechodzić do końca, bo już strasznie długo nam zeszło dzisiaj. Dzisiaj strasznie, nie wiem, może nowy program, to pewnie dlatego on zwalnia. Tak, wprowadźcie do wolnej sprzedaży kubeczki, koszulki i tak dalej. Na razie nie chcemy tego robić ze względu na to, że to jest potrzebna kolejna osoba do obsługi tego, to raz, a dwa, chcieliśmy nie być programem, który chce to spieniężać, a chcieliśmy się dzielić. My prowadzimy, a potem będziecie pisali, znaczy nie ta osoba, bo pewnie ta osoba byłaby zadowolona, ale pozostałe osoby będą pisali, że my już taka komercha, już tylko wcześniej to rozdawali, a teraz to już tylko za pieniądze. Tak. No chcemy jakiś jeszcze balans zachować tutaj i po prostu liczymy na to, że to jest wasza decyzja, czy nas wspieracie, czy nie, a nie na zasadzie takiej, że coś wam sprzedajemy i staramy się wcisnąć. Tak, słuchajcie, kubeczki kosztują może nie jakoś dużo, ale to są koszty, tam są jeszcze upominki w środku. My chcieliśmy zrobić tak, że skoro wy wspieracie nasz kanał oglądając i wspierając na Patronite'a, to my po prostu możemy się odwdzięczać i żeby to było takie obopólne. Nie wiemy, na razie nie chcemy robić, chociaż wiem, że bardzo wiele osób chce ten kubeczek. A gąsiora, pytacie o gąsiora, sprzedaż gąsiorów. Można kupić gąsiora takiego, na każdym straganie z gąsiorami
Jest tego zatrzęsienie, to jest chyba najbardziej popularny pluszak. Jak tutaj potrzebujecie, to w Zabrzu jest taki stragan, tam Mateusz stoi, rozmnaża gąsiory i sprzedaje. Więc nie, zdradziłem tutaj. Nie, to jest tajemnicę. Zwykła maskotka, można sobie to na Allegro gdzieś tam trafić i im powiedzieć, że od nas, jak chcecie. Tak. Natomiast macie pomysł, żeby to było też dla patronów. My myśleliśmy, być może się to kiedyś pojawi, pewnie właśnie tylko dla patronów. Zobaczymy, tak? W tym momencie my koncentrujemy się na tym kontencie, na tym, żeby ile mamy tych 5 prowadzących, tak, żeby 5 prowadzących miało nie tutaj 6? To zależy, jak liczysz, Wacław. No właśnie. Wiesz, nie, ale rozumiecie, bo nawet same takie interakcje, tak, trzeba coś ustawić, mało mamy tego czasu, tutaj też liczymy na jakieś wasze wsparcie, jakąś też pomoc, jeżeli ktoś chciałby jakieś rzeczy dla nas robić, to też oczywiście tak, chociaż większość tych rzeczy tylko pewnie... Nie piszcie, że możecie wypychać gąsiory, bo to nie. To... Sprzedawać Wacławy mogą. Tak. No właśnie, tak. Właśnie. Możecie sami robić na tym interes, sprzedawać Wacławy. No i tyle. Czy można zostać kubeczkowym patronem? W sensie? Nie wiem, o co chodzi. Chyba że za próg na Patronajcie kubeczkowy patron, czy coś takiego. Że masz, nie, chyba chodzi o to, że robimy próg na Patronajcie i wtedy za każdy patron dostaje kubeczek. Nie, wbrew pozorom nie. Wbrew pozorom skarbówka. Bo zwróćcie uwagę, że to jest dobrowolne wsparcie, a tak to byłoby po prostu zwyczajna sprzedaż, tak? Jeżeli coś będziemy sprzedawać, to musimy od tego odprowadzić odpowiednie podatki i tak dalej. Nie? I sprzedawać to w miejscu. Musimy się tu stosować do tego, co też bo to Patronite nam jak gdyby sugeruje, czy mówi, jak to ma wyglądać, tak? To też nie jest, oni mają tutaj większe doświadczenie, jeżeli chodzi o te elementy prawne, dlatego też stosujemy się do tego, co oni mówią. Dokładnie. Słuchajcie, chyba pora kończyć. Już mi się ten... Kora drzew. Kubek z Wacławem. Słuchajcie, jest pomysł, żeby następny, to jeszcze zapytam, był kubkiem z Wacławem. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Możecie w komentarzach tu, możecie w opisach pod filmem, bo były 3 cepy, może teraz po prostu taki Wacławowy kubek będzie. Ktoś pisze, że wredny, żałosny gad. To ja nie wiem, o co chodzi. Te żałosny to sobie dopisałeś. Tu nie masz. A co się wyświetla tutaj? Wredny gad. A mi się wyświetla żałosny gad. Aż ci zrobię print screena. A mi się wyświetla wredny. To ja nie wiem, to dziwne jest to oprogramowanie, może ono jakieś synonimy robi. Okej. Dobra, słuchajcie, kończymy. Trzymajcie się, cześć. Trzymajcie się, cześć. To musisz zakończyć.